W naszym cyklu filmowym poświęconym literackim przedstawieniom największych epidemii w dziejach ludzkości kilkakrotnie poruszałem już temat dżumy. Dziś wrócimy do tej choroby za sprawą Daniela Defoe i jego dziennika roku zarazy, wydanego po raz pierwszy w roku 1722. Daniel Defoe przyszedł na świat w 1660 roku w Londynie. Kiedy miał 5 lat, w mieście wybuchła epidemia dżumy. I choć nie dotknęła ona bezpośrednio pisarza i jego rodziny, miała duży wpływ na mentalność ówczesnego społeczeństwa. W 1704 roku dżuma pojawiła się ponownie, tym razem na Bałkanach, i szybko rozprzestrzeniała się po Europie. W tekstach Defoe z tego okresu przewija się strach o własne życie, o losy kraju, ale też bezsilność. W jego oczach epidemia była diabelską armią, przed którą nie ma ucieczki. W 1720 roku, gdy choroba zawitała do Marsylii, władze Londynu wprowadziły szereg środków prewencyjnych, które spotkały się z dużą niechęcią kupców i przedsiębiorców. Defoe, pisarz o głośnym już wtedy nazwisku, autor m.in. Przypadków Robinsona Crusoe, opublikował wówczas 2 książki. O przygotowaniach na zarazę, tak duchowych, jak i cielesnych, oraz właśnie Dziennik roku zarazy. Pierwsza książka to poradnik, zbiór zaleceń przydatnych do przetrwania epidemii. Druga to fikcyjny dziennik z czasów zarazy, która wybuchła w Londynie 55 lat wcześniej. Defoe wydał ją pod pseudonimem H.F. Dopiero po jego śmierci odkryto tożsamość autora. Napisał dziennik na podstawie źródeł i relacji świadków wydarzeń sprzed lat, ale dzięki zastosowanej formie utwór sprawia wrażenie zapisu jego własnych przeżyć. Opisał w tekście kolejne etapy rozwoju epidemii i powtarzające się wzorce zachowań ludzi znajdujących się w jej centrum. Pierwszą reakcją Londyńczyków na doniesienia o dżumie jest obojętność. Lekceważą zagrożenie. Zamiast przygotować się na konfrontację z zarazą, prowadzą normalne, beztroskie życie. Przychodzi im to o tyle łatwiej, że pierwsze przypadki dżumy są przez władze i lekarzy ukrywane. Obawiają się paniki, ale też ostracyzmu i oskarżeń o działanie z chęci zysku. Gdy zaraza zaczyna zbierać śmiertelne żniwo, bierność i ignorancja przeradzają się w panikę i chaos. Władze Londynu wydają szereg rozporządzeń mających pomóc w opanowaniu epidemii. Ludzie wykupują towary ze sklepów, obawiając się, że wkrótce ich zabraknie. Zaczyna się szukanie winnych w wybuchu epidemii. Kozłem ofiarnym jak zwykle stają się niewinni przedstawiciele różnych mniejszości społecznych i narodowych. Cierpią również zwierzęta, zabijane przez właścicieli obawiających się, że to one roznoszą chorobę. Pojawiają się, jak prawie za każdym razem w podobnych przypadkach, teorie spiskowe, fałszywe doniesienia o rozprzestrzenianiu się zarazków czy pojawieniu się cudownego leku. Dżuma zmienia sposób postrzegania czasu. Ludzie żyją z dnia na dzień, rezygnując z planów nawet na nieodległą, ale niemożliwą do przewidzenia przyszłość. Jeszcze bardziej niż dotąd dzielą Londyńczyków posiadane pieniądze. Bogatsi mają dostęp do lepszej opieki zdrowotnej. Ubodzy muszą walczyć, by przetrwać, między innymi zajmując się kopaniem grobów dla innych. Kolejnym skutkiem dżumy jest rozpad więzi społecznych. Niebezpieczeństwo zarażenia sprawia, że ludzie unikają siebie nawzajem i traktują każdego z nieufnością, a wręcz z wrogością. Z czasem jednak mieszkańcy Londynu przyzwyczajają się do sytuacji, przestają przestrzegać obostrzeń, wręcz ignorują je. Przedwcześnie uznają, że dżuma zniknęła. W efekcie wybucha druga fala epidemii. Zdaniem autora jest to nieuchronne. Ludzie są w stanie przystosować się do największego nawet niebezpieczeństwa, a ignorowanie choroby to naturalna chęć powrotu do poprzedniego życia. Dziennik roku zarazy ukazał się 300 lat temu. Opisane w książce zachowania bardzo przypominają te, których doświadczamy współcześnie, żyjąc w czasach pandemii koronawirusa. Dowodzi to nie tylko uniwersalności utworu Defoe, ale też niezmienności ludzkiej natury, reagującej na zagrożenie w podobny sposób niezależnie od epoki. To pewnie dlatego wielu pisarzy inspirowało się utworem Daniela Defoe. Byli wśród nich Albert Camus, autor Dżumy, Gustaw Herling-Grudziński, pisząc Inny świat, czy Herbert George Wells, tworząc Wojnę światów.